Zacznę od przykładu, który tutaj przy każdej okazji możliwy. Było takie doświadczenie prowadzone. Wielokrotnie było przeprowadzane. Również gdzie studentów auli podzielono na dwie grupy i prowadzono do dwóch innych pomieszczeń. W jednej grupie zrobiono wykład 10-minutowy na temat technik sprzedaży, czyli statystyki, grupy docelowe, wszystkie te medialne i tym podobne badania statystyczne. W drugiej grupie też robiło z technik miękkich, manipulatywnych, w których tam promocja, PR, działanie reklamne. Spędzono studentów razem w 10-minutowym wykładzie i rozdano zdjęcie samochodu z rozbitym lewym reflektorem. Zabrano te zdjęcia. Rozdano testy i było kilka pytań, wśród nich, który reflektor w samochodzie na zdjęciu był rozbity. 80% studentów z pierwszej grupy odpowiedziało, że lewy, a 20% że prawy, a w drugiej grupie odwrotnie. 20% że lewy i 80% że prawy. I zdjęcie było to samo. Sala, w której mogli oglądać to samo, w jednej sali. A jednak były tak różne odbiór. Otóż w trakcie wykładu przygotowano studentów do rozpoznawania określonego typu zjawisk. Jedni jednego typu, drugiego typu zjawisk. I później, jak pokazały odpowiedzi na teście, to, który reflektor był rozbity, tak naprawdę to nie miało żadnego znaczenia. Wiedzieli, że ktoś był rozbity. Ale obraz wewnątrzpsychiczny, tego zdjęcia, to zapamiętali. I w wielkim stopniu był związany z samym zdjęciem. Tak? A obraz był budowany na bazie tego, co byli gotowi zobaczyć. Związek z rzeczywistością tak zwaną bardzo taki luźny. Wiele lat temu mówił się do mnie na sesję mężczyzna. Na spotkaniu się w towarzystwie drugiego. Ten, który się umawiał, taki biznesmen z czasów szalejącego kapitalizmu, i lekki brzuszek, silnie zbudowany, pewny siebie, kluczykami tam tak wbijał, żeby zobaczył, jakim autem jeździ. Były te czasy, że samochód świadczył o mnie. Naprawdę silnie zbudowany facet. Ten drugi, to króciutki, zapadnięty, szary na twarzy, te uszczępione włoski, takie, no chociaż na włosy, ale tak bardzo różnił się od tego. I ten, który ze mną się umawiał, zaczął rozmawiać w ten sposób. Panie Macieju, to jest mój brat, bliźniak, jedno jajowy. Pan z nim coś zrobił. Z nauczycielem i drugi raz w ciągu 3 lat, albo trzeci raz w ciągu 2, już nie pamiętam dokładnie, traci pracę. A to były czasy, gdzie nauczyciele, pielęgniarki, to byli w Niemczech i w Anglii pracowali, czy z Polski, tak? To był bardzo poczny pokój. Ja mu się tak udawało tę pracę. I mówi mi, co gorsza, dostaje tą pensję co miesiąc, po 2 tygodniach nic nie ma na koncie. Brat, bliźniak, jedno jajowy. To nie może tak działać. Pan z nim coś zrobi. Coś jest nie tak. I poddałem się presji do momentu ssania piersi. No i ten silniejszy ciągnie tą pierś. Prosty człowiek, tam więc na jego posłowa. To jak to dziś pamiętam. Panie Maciek, bo ja się spuszczę zaraz. No nie jest nic dziwnego, gdy dziecko ciągnie pierś i wszystko dobrze działa, to ma stan bliski orgazmowy. Często mamy to odczuwają, razem z dziećmi to przeżywają, przybiegają straszone do mnie. Ze mną jest coś nie tak, czy ja mam jakieś pedofilskie skłonności. No nieprawda, po prostu dzieciak zanurzony w umyśle matki, znaczy jego psychika,
No i ona ją odczuwa, doskonale reaguje. A ten drugi, ten taki właśnie nauczyciel, zaczął się krztusić, tak, poszarzał jeszcze bardziej. Ja się wystraszyłem, przerwałem eksperyment. Zupełnie niepotrzebnie oczywiście, ale wtedy to jeszcze nie wiedziałem, jak to działa. I musiałem drugi raz tego słabszego podejść agresji głębszej do wspomnienia z macicą. To końcówka, trzeci trymestr. I on się tak układał, tak się dziwnie wyginał, mówi, tu mnie dociskał, chciał się ręką podpierać, bo tu brakowało podparcia. Okazało się, że o ile ten silny był prawidłowo ułożony, tak, to główka tu nóż tutaj winięty, to ten słabszy był wokół niego winięty plecami. I to, co zapamiętał, to, że tu go dusi. W momencie, gdy zbliżała się mleczna pierś kurza, to co z doświadczenia biorą tak jak ci studenci. To, do czego był prekodowany. On pamiętał, że był duszony. To, że mleko leciało, to drugorzędna historia zupełnie. Nieistotna. Zobaczcie. To same piersi z tym samym mlekiem, to sam czas z jednej macicy urodzenia. Mniej więcej w tym samym czasie. Jeden miał cudowne doświadczenie, mistyczne, z perspektywy takiego malucha, a drugi w samych warunkach umiera. Czekał, aż zostanie zmiażdżony. Tak działa prekodowanie. Jeżeli jesteśmy w pierwszym doświadczeniu wyposażeni w określony zestaw doświadczeń, to on się staje dominujący. Z kolejnych doświadczeń w pierwszej kolejności wybieramy to, do czego jesteśmy prekodowani. Reszta to przy okazji. Mówimy o traumie inicjalnej i łańcuszku wzmocnienionym. Tak? Mamy pierwsze doświadczenie, no tak jak ten nasz maluch jest duszony. Świat chce go zmiażdżyć. Świat chce go zabić. I później wolno co się dzieje. W pierwszej kolejności wybierze tylko te elementy, na które niejako czeka. Które są w defolcie. Powiedziałbym, że ma. A później ewentualnie, jeśli jest na to przestrzeń, postrzega inne zjawiska. Tak jest z każdym z nas. Więc no oczywiście wydaje się zrozumiałe, dlaczego z takim uporem do jak najwcześniejszego doświadczenia. No, statystyka pokazuje, że najwcześniejsze to są zanim jeszcze się urodzimy. Tak? To jest kontakt z macicą i setki, tysiące bodźców w każdej chwili, które do nas docierają. Fizycznych i psychicznych oczywiście. Staram się zejść jak najgłębiej, aż to tak blisko traumy inicjalnej, jak to możliwe. Żeby z tego łańcuszka, gdzie jak rozległe jedno na drugim ułożone są doświadczenia, wyrwać to pierwsze, żeby się zawaliła cała konstrukcja. Nie jest to zawsze możliwe oczywiście. Często trzeba od góry zbierać, przechodzić przez poszczególne traumy. Kilka osób wypracowało, wręcz zaczęły sobie przypominać kolejne doświadczenia, konkretne z życia, trudne wydarzenia, które je kształtowały. I paradoksalnie jakby z zupełnie różnych półek, tak? Tu mnie tata napadł, a tutaj w kolejnym miejscu mama czegoś nie chciała dać. To tylko pozornie jest. To tylko pozornie są zupełnie różne doświadczenia. To jest to samo doświadczenie, tylko cały ten zestaw traumatyzacyjny, traum inicjalny, który pozwala nam z kolejnych doświadczeń wybrać tylko to, do czego jesteśmy przygotowani. I zaczynamy pracować
no, ktoś tam ma jakieś trudne doświadczenie, dajmy na to z matką. Tak? Robimy dramę. Ja jestem wystraszony, tam jest ta straszna matka, boję się, albo nie wiem, czegoś nie chcę dać, złoszczę się na nie. Ale podchodzi inny terapeuta, tak? Mówi, nie, to jest zupełnie gdzie indziej. Prawda jest taka, że jedno i drugie, jeden i drugi model są prawdziwe. Tylko że jesteśmy na jednym lub na drugim poziomie łańcuszka wzmocnieniowego. Często jest tak, że gdy pracujemy, to nam te obrazy przeskakują przez zupełnie pozornie niepowiązane sytuacje. No są powiązane. Są powiązane właśnie tym rdzeniem, który niesiemy od traumy inicjalnej i wykorzystujemy do zinterpretowania kolejnych zjawisk. I z tego samego zjawiska, zależnie od tego, jak jesteśmy prekodowani, wybieramy zupełnie inne elementy. Pamiętam takie małe doświadczenie z mojego pierwszego wyjazdu do Azji. I przewodnik zaprowadził nas do takiej świątyni, która według niego była bardzo ważna. Rzeczywiście w moim życiu odegrała niesamowitą, ogromny wpływ na mnie. I żeby wejść do świątyni, to przechodziło się przez jakby taką przejście w tym płaskim budynku. Płaski budynek, była dziura, po prostu się wchodziło, no i dalej dziedziniec święty. I w tym płaskim budyneczku, po prostu trzeba było wejść do świątyni, tam były toalety. No i później była świątynia, tam medytowała, co różne rzeczy. I spotkaliśmy się po wyjeździe, cała nasza banda, która tam się zebrała na ten wyjazd. No i wspominaliśmy. I jakoś tak bardzo dużo uwagi było poświęcone tej świątyni, zwłaszcza tam kobiety z tego wyjazdu. I ja dowiedziałem się, że tam te toalety wylały i nie wolno do świątyni wchodzić w obuwiu. Więc trzeba było jakoś przejść z warstwę, która ta z części męskiej, która była nieco wyżej, lała się podłogą i tam do tej części żeńskiej, gdzie tam ten orł. No i okazuje się, że to było najważniejsze wspomnienie dla tych pań. Trzeba było jakoś przejść przez taką, jednak prawie jak stąd jak stąd mniej więcej do tych poduszek rzekę gówna. I to rozmiękczonego w Urymie, tak? To było tak silne, że właściwie niewiele pamiętamy, co się działo później. Ja o tym dowiedziałem się na tym zebraniu, na tym spotkaniu naszym. Byłem inaczej prekodowany. Tak? Coś takiego, że coś tam wpływa śmierć, to bez znaczenia, nie wiedziałem o tym. Podobno na bosaka przeszedłem przez to. No bo się chodzi na bosaka. W ogóle tego nie widziałem, bo inaczej prekodowany niż te dziewczyny. Nie wiem, że lepiej czy gorzej. Ale to, że coś śmierdziało było brudne, było zupełnie bez znaczenia. Nadal dla mnie ma niewiele znaczenia, trzeba powiedzieć. No ale tak staram się porządek trzymać. Prekodowanie. My zanim na coś popatrzymy, wiemy, jaki to jest. A dokładnie wiemy, czego tam szukać, bo jesteśmy prekodowani. W trakcie pracy naszej próbujemy dotrzeć do tego, co nas prekodowało, co nas ukształtowało. Jeżeli tak się posuwamy uporczywie tam, w dół tego łańcucha traumatyzacyjnego, czyli poddajemy się regresji do coraz wcześniejszego okresu życia, choć docieramy do tego jednego, które
które podobało nas, ukształtowało na resztę życia. Oczywiście to bardzo upraszcza. Ten model nie jest łańcuszek, to jest drzewo, on się rozkałęczy i tak dalej. Bo przecież nie jest powiedziane, że ta prawa inicjalna, czyli pierwsze spotkanie ze ścianką macicy, tak? Maleńkiego starczy z tego jajowodu, tak? Kosmos magiczny. I dla jednego to będzie wielki kosmos i tam macie często te obrazy niebo w nocy, albo taki bezmiar, jest w kosmosie, coś takiego, albo pływą w oceanie. To jest projekt Bożego, gdzie jeszcze niczym nie było zdeformowane. Ale jeżeli ktoś skacze i to, co pamięta, to coś parzącego, strasznego i jest myślę i tak dalej, i jest to pierwsze trudne doświadczenie, to od tego momentu z kolejnych doświadczeń będzie wybierał to, o czym już wie, że jest. Nawet jeżeli jak w przypadku naszych bliźniaków pojawia się nagle możliwość upchania się do sypa, czyli zaspokojenia najbardziej pierwotnej potrzeby. Tak? Nie umierania. Mogę jeść, więc żyję. Nawet to może być nie aż tak istotne. Istotne jest to, że wiem, że jest pamiętane. No. Niefajne w tym wszystkim jest to, że jeżeli wszystko przebiega dobrze, to te wspomnienia zostały wszystkie wiary. I obrazy, które się pojawiają, są dosyć sprzone u wszystkich ludzi. No, trzymajmy się tego pierwszego okresu ciąży, fazy samozachowawczej. I wiele osób odczuwa, albo po długiej pracy zaczyna odczuwać właśnie to takie zjednoczenie z całym światem i po prostu jest dobrze. Jest mnóstwo, cały wszechświat. I ja mam świadomość, że jestem, ale nawet siebie nie odczuwam często. Tak, jest normalne. Ale wystarczy, że wcześniej zaczęło się cokolwiek trudnego. I z tej wielkiej przestrzeni, no zobaczymy. Przerażająca, straszne, nie ma się o co oprzeć, nawet nie wiem, gdzie jestem, jest straszne. To samo doświadczenie z widziane. To są z tej sali, tu z tych zajęć wybieram przykłady. Często jest tak, a to u chłopaków w szczególności dobrze widać. Przypomina sobie swojego ojca. Ktoś staje w miejscu tego ojca. Oj, jaki wspaniały facet, on jest taki kochający w ogóle. Ale nasz klient, który stoi na środku, absolutnie to okropne, ja się go boję, nie wiadomo co mi zrobi, itd. Więc nawet relacja wewnątrzpsychiczna między moim ja i jakimś tam wewnątrzpsychicznym obiektem, w tym wypadku obrazem ojca, ma niewiele wspólnego z tym, jaki ten obraz jest. Bo ja z tego obrazu wybieram, na przykład jego tężyznę fizyczną, rozpoznaję jako zagrożenie, jest straszne, a mnie może nie wiem, pobić, zabić albo coś. Tak naprawdę my nie mamy bladego pojęcia, jaki jest ten świat dookoła. My nawet nie mamy bladego pojęcia, co w nas siedzi. Ponieważ patrzymy przez filtr wcześniejszych doświadczeń, czyli tak naprawdę wiele filtrów poprzednich doświadczeń. Czyli to nie jest tak, że świat mnie toczy tam. Tak naprawdę ja sobie bardzo precyzyjnie z tego świata wybieram to, co mnie może dotyczyć. I później to przedstawię, że bez znaczenia, jaki ten świat jest. Jak to zdjęcie z rozbitym samochodem, z rozbitym reflektorem. Nie ma znaczenia, co jest na zdjęciu. Ważne, co ja jestem w stanie w nim zobaczyć. Nawet jestem w stanie zupełnie zdeformować, zakłamać ten obraz. Byleby on był zgodny z moim wcześniejszym doświadczeniem.
Więc i tutaj pracujemy. I przede wszystkim uczymy się rozpoznać te filtry, o których mówię. No de facto można powiedzieć kompleksy, posługując się terminologią. Czyli docieramy do strasznego wydarzenia, które budzi lęk, złość, gniew. Przeżywamy je po raz kolejny, czasami wielokrotnie. Aż do momentu, w którym cały negatywny ładunek emocjonalny, czyli taki, który utrudnia, negatywny, jeżeli ktoś widzi świat przez różowe okulary, tak? W miejscu matki widzi bogini albo Marii, to też to jest prawidłowy obraz, to też wynika z jakiegoś mgłania. Więc staramy się tyle razy przeżyć trudne doświadczenie, aż cały ładunek emocjonalny zostanie rozproszony. Można powiedzieć, że energia psychiczna uwikłana w tym obrazie, czyli połączona z tym obrazem, zostanie rozpuszczona i wpłynięta przez inne, no w ogóle przez psychikę. Pozostaje tylko pewien obraz. Czasami on jest trudny. Tak? Czasami naprawdę doznaliśmy fizycznie jakiejś krzywdy, takiej czy innej. Ale jeżeli tam nie ma ładunku emocjonalnego, ten obraz nie ma siły już na nas wpływać. Każdy z tych obrazów żyje, tak jak cały człowiek żyje. Nie można powiedzieć, o tamto to mi się nie podoba, to nie będziemy się przejmować. A tamto, co mi się nie podoba, jest tak samo żywe, jak to, o czym mówię ja. Też nie. Ale tak trudno jest zobaczyć, że ten, który obserwuje, to jestem ja. I to coś, to też jestem ja. Taka część, której nie lubię. Wypieram, odstrączny, obrzydliwy, straszny ojciec, który mi to czytał. A to też jestem ja. Zobaczcie, jak często używamy takiej komendy, przyjmuję całą moją odpowiedzialność. Mianowicie odpowiedzialność za wszystko, czym jestem. Oczywiście w trakcie pracy to jest wysortowany, maleńki fragmencik, ale za niego też muszę wziąć odpowiedzialność. Oczywiście trzeba, bo ten sukinsyn to mi to jeszcze zrobi. Prawda, ale na dziś w mojej głowie nie ma tego sukinsynu, on się tam nie zmieści. Tam jest tylko zestaw obrazów. Zestaw obrazów zasilanych energią psychiczną, czyli emocjami też można powiedzieć. Jeżeli uświadomimy sobie, że to jest część mnie, to jest mój ogródek, tylko ja w nim grabię, koszę i sadzę. Tylko ja. To, co tam jest zasadzone, oczywiście wynika z jakichś tam doświadczeń, ale na dziś to jestem ja. Tak samo jak ten, który tu siedzi, tak samo jak ciało. Nic więcej. Jeżeli to ja tam posadziłem, to ja mogę to albo wyrwać, albo zmienić, albo przestrzec. Dopóki to on, albo ona, albo oni są tam winni, to tylko oni mogą to zmienić. Ja jestem bezradny, nie mogę nic. Bo to oni zrobili to, co oni mają prawo to zmienić, możliwości i narzędzia. Ale gdy pogodę się z tym, okej, to jest mój ogródek, cokolwiek tam jest, to ja to posadziłem, ja to pielęgnuję. To jest straszne, co mówię, ale to ja jestem odpowiedzialny za to, że to tam jest, nie ktoś. Ale jeśli ja jestem odpowiedzialny, to ja mogę to zmienić. Bo przyjęcie odpowiedzialności to jest też przyjęcie władzy. Jeżeli oddajemy odpowiedzialność komuś, to oddajemy mu władzę. Ja jestem odpowiedzialny, to jest we mnie wredne. Nie, no ja tego nie mogłem zrobić, aż tak zły nie jestem. No właśnie, że jestem. Jestem dokładnie tak, jak to wszystko, co widzimy, bo to jest część mnie, to jestem ja. Im straszniejszy jest ten świat, który na nas napada,
tym gorszy skurwiel albo kurę przyjeda. A najczęściej jedno i drugie, bo każdy z nas jest istotą Bogu ciała psychiczne. Tak długo jak długo ktoś jest odpowiedzialny za taką czy inną krzywdę, tak długo tylko ten ktoś ma możliwości, żeby to zmienić. A jeżeli on jest do tego zły i wredny, to no nie będzie chciał niczego zmieniać. Ja proponuję zupełnie inne podejście. Ten wredny, ta wredna, to jestem ja. Inny kawałek, z którym jestem skłócony, wypieram do Ciebie. Ale jeżeli wejdę w ten Ciebie, te wszystkie straszne potwory, tych krzywdzicieli rozpoznam, nawet okazuje się, że można zidentyfikować się z takim wrednym kimś i popatrzeć jego oczami tu na tego Maćka, który siedzi. Może rzeczywiście jest wredny, może chce mojej śmierci. Ale to jest mój kawałek, który chce mojej śmierci. Nic innego. W wszystkich tych ćwiczeniach, które tu robimy. Nikt nie wyszedł poza własną psychikę. Cały czas nie jesteśmy. Oczywiście, że pracując mierzymy się z jedną konkretną sytuacją, czyli z jednym z ogniw na łańcuszku wzmocnienia. Więc jedna osoba zacznie pracować w tym miejscu, inna w tym miejscu, inna jeszcze w tym. Oczywiście, że jeżeli ktoś lubi cierpieć, albo przynajmniej nie przeszkadza mu to aż tak, to idziemy na samo dno, rozwalamy cały mechanizm. Ale rozwalenie całego mechanizmu, słuchajcie, jest trudne, bo tak naprawdę to my nie bronimy tego naszego krzywdziciela. Bronimy naszego prawa do tego, żeby się przed nim bronić. Bo jeżeli ta wredna sucz tak i tak mi zrobiła, gdy byłem malutkim dzieckiem, mówię o matce oczywiście, albo innym bardziej, no to ja mam prawo się przed nią bronić. Ja mam prawo się na nią gniewać, wściekać. To ona mi zrobiła. No ale popatrzmy na to z boku, nie? W Maćku jest i to, i ten, który się broni. Cały czas jest to nie. Dwa kawałki dla mnie. Jeden groźny, drugi wystraszony. Ale ten wystraszony ma prawo się wściekać. Zobaczcie, trzeba zrezygnować z prawa do wymierzenia kary. To jest dużo więcej niż wybaczenie. Ja muszę zrezygnować z tego, że mam prawo wyrównać rachunki. A jeżeli uświadomimy sobie, że ja wykreowałem tego i ja wykreowałem tego, to troszkę dziwaczne. Ale w życiu to jeszcze śpię. Albo identyfikuję się z tym, albo z tamtym. Albo jestem wredną suką, albo się bronię przed wrednymi sukami. Tak naprawdę to jest tylko gra w mojej głowie. Gra tych dwóch obrazków. Pamiętacie zdjęcie z samochodem? Pamiętacie bliźniaków przy piersi? To się wszystko dzieje w mojej głowie. Na świat ja to jedynie wyprojektowuję. I jeżeli nie umiem znaleźć takiego wrednego, przed którym mogę się bronić, a później mogę mu zadać cios, żeby wyrównać rachunki, to doprowadzę do tego, żeby było normalnie. Musi być ta wredna. Znajdę sobie. A jak nie, to tak będę długo wkurzał, aż będzie wredna. Pamiętajmy, nieświadomość, czyli to, co decyduje zasadniczo o naszym życiu w 80 kilku procentach, czyli de facto wszystkim. Gnie do normalności. Czyli gnie do tego, co jest z nami. Nasza nieświadomość nie potrafi ocenić dobre i złe, tak jak nasze ego. Tak na rozum.
Babo, przestań się już wściekać, to jest tylko mięsień, tam jest tylko mięsień śluzówka, to jest ściana macicy. O co ci chodzi? No co ta macica może zrobić? To jest logiczne rozmowa. Na poziomie emocjonalnym. Jestem tym dzieckiem, maleńkim płonem, który wie, że za chwilę będzie zmiażdżony pużarka albo coś tam jeszcze. I to jest normalne, to pamiętam. Taki jest świat. I nieświadomość nie rozpozna tego, że przecież to nie ma sensu. I proces tam nie zachodzi. Bo jeżeli ktoś jest w wieku minus 4 miesiące, nie prowadzi takiej konceptualnej rozgrywki, żeby to wszystko sobie rozkminić i zrozumieć. Nie ma szans. A on już wie, jak jest. Pamiętacie bliźniaków? Albo karmi, albo zabija. Ten sam cycek, to samo ma. I będziemy lgnąć do tego, co nam stanie, co jest naturalne. Bo dla nieświadomości groźne nie jest to, co jest logicznie, czy euklidesowo logicznie dobre. Idziemy do tego, co jest znane. To jest przystosowanie ewolucyjne. Tak przetrwały gatunki. Powtarzamy rozwiązania naszych przodków. Jesteśmy wewnątrz psychicznie skonstruowani tak, żeby powtarzać znane nam doświadczenia. I z punktu widzenia gatunku, tak, zasada Pareto i tak dalej, jest bardzo korzystna, dlatego gatunki przetrwały. Bo powtarzają znane rozwiązania. Ale indywidualnie, dla każdego z nas, to jest przekleństwo. Bo znane rozwiązania, które powtarzamy, to są te, które zapamiętaliśmy. Co pamiętamy najlepiej? No krzywy, które nam się wydarzyły. To, że ktoś się tam bawił w pokoju, samochodzik jeździł albo nie jeździł i tak dalej, wszystko dzieje się tak. Ale jeżeli wpadł wściekły, pijany ojciec walnął łapą w stół, to będzie pamiętać to wydarzenie do końca życia. I to staje się normą. A jeżeli to uderzenie łapą pada jeszcze na dzieciaka, który bał się jeszcze zanim się urodził, bo chciał go tam zmiażdżyć w środku. To nawet jeżeli ojciec zaraz potem powie, oj synku, już się nie ma w porządku, to co się wkurzyłem, jest dobrze, chodź przytulisz. To już jest nieważne. Świat znowu chciał mnie zabić. A jeżeli nie ma tego ojca, który walił łapą, to ja sobie szybciutko doprowadzę do sytuacji, żeby było normalnie. No bo chcę, żeby było normalnie. Tak jak jestem przyzwyczajony, dlatego wkurzał, tak miłość się zachowa, tak, że walnie łapą sobie. Nawet nie będę o tym wiedział. Oczywiście nie będę wiedział. Bo ja jedynie staram się wszystko ułożyć tak, żeby było normalnie. Łapiecie? Jakieś pytania do tego? Nie? Już nie da. Widzimy się o 10:00 ze stanu.